Cześć! W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie 4 latarki taktyczne marki Sofirn. Marki, która specjalizuje się w latarkach w oświetleniu. I są to 4 latarki o tak naprawdę 4 różnych zastosowaniach. Mamy klasyczną latarkę ręczną o bardzo dużym strumieniu światła 2000 lumenów. Mamy latarkę czołową, latarkę taktyczną do broni oraz latarkę ultrafioletową. Jeżeli chcecie bliżej poznać te latarki, zobaczyć jak świecą, jak są wykonane, to zapraszam Was do krótkiej recenzji. No i zaczynamy od tej latarki ręcznej, czyli modelu Sofirn C8G. Latarka ma konstrukcję wykonaną z lotniczego aluminium. Jest bardzo lekka, bardzo praktyczna, no i przede wszystkim odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Mamy tutaj klasę wodoszczelności IPX8, również odporność na upadki z 1 metra. No i ta latarka, jak widzicie, świetnie leży w dłoni. Jest to konstrukcja, którą bez problemu schowacie do kieszeni. Jasność tej latarki to jest maksymalnie 2000 lumenów i zasięg według producenta 565 metrów. Latarka wyposażona jest tutaj w mocną pojedynczą diodę LEDową i 5 trybów świecenia. Mamy tryb Eco 1 lumen, tryb niski 75 lumenów, tryb średni 300 lumenów, tryb wysoki 1000 lumenów oraz tryb turbo 2000 lumenów. Sterowanie światłem odbywa się za pomocą tutaj 2 włączników. Mamy główny włącznik tutaj z tyłu, który może pełnić podwójną rolę. Jeżeli go tylko przytrzymamy lekko, to latarka oczywiście się zapala. Po opuszczeniu latarka gaśnie. Jeżeli go przyciśniemy, uruchamiamy światło na stałe. Drugi przycisk służy do zmiany trybów pracy latarki. I tutaj, jak widzicie, możemy bardzo szybko przechodzić pomiędzy poszczególnymi trybami. Jeżeli szybko przyciśniemy dwukrotnie ten przycisk, to przechodzimy do trybu turbo, czyli do tej najwyższej mocy latarki, najwyższej wydajności. Natomiast jeżeli trzykrotnie przyciśniemy szybko ten przycisk, to przechodzimy do trybu stroboskopowego. Oprócz tej stopniowej regulacji natężenia światła, możemy też przejść do drugiego trybu, czyli regulacji płynnej. Jeżeli teraz sobie 4 razy szybko przyciśniemy ten przycisk górny, to przechodzimy do trybu płynnej regulacji. I teraz w tym trybie, jeżeli sobie przytrzymujemy ten przycisk, to jak widzicie latarka nam się płynnie rozjaśnia i po puszczeniu go ponownym przyciśnięciu możemy znowu regulować jasność w dół. Czyli możemy sobie tutaj dokładnie dobrać natężenie światła, jakie będzie nas interesowało. Powrót do głównego sterowania, znowu 4-krotne naciśnięcie przycisku górnego i sterujemy znowu na zaprogramowanych trybach. Tak więc jak widzicie, bardzo prosta obsługa tej latarki. Latarka wyposażona jest w ładowany akumulator. Akumulator tutaj zobaczcie, w tym przypadku jest to bateria 21700 o pojemności 4000 mAh, również marki Sofirn. Natomiast możecie też zastosować te nieco mniejsze akumulatorki, czyli model 18650. Wówczas macie do tego taki adapter i wkładamy ten akumulatorek w adapter i następnie całość do latarki. Tak więc też możecie z tego skorzystać. Tutaj pamiętajcie, że plus zawsze idzie do środka. Oczywiście ten akumulatorek, który mamy wewnątrz, możemy ładować. Do tego w zestawie mamy taką małą, prostą ładowarkę, w której umieszczamy ten akumulatorek. Podłączymy sobie do niego zasilanie, na przykład od jakiejś naszej ładowarki od telefonu i w ten sposób możemy sobie ładować ten akumulatorek, tą baterię, którą mamy w tej latarce. W zestawie jest przewód USB-C do ładowania oraz jest też tutaj taka smycz do latarki, którą możemy tutaj zapiąć z tyłu. No i zanim sobie sprawdzimy, jak ta latarka świeci, to jeszcze warto wspomnieć, że czas pracy na tym akumulatorku to jest 60 godzin w trybie Eco, 16 godzin w trybie tym niskim, 5,5 godziny w trybie średnim, 4 godziny i 50 minut w trybie wysokim i w przypadku trybu turbo, który działa przez 6 minut, po tych 6 minutach latarka przechodzi w ten tryb wysoki.
i łącznie tutaj czas działania na tym akumulatorku to jest 1 godzina i 40 minut. I teraz zobaczcie, jak ta latarka działa w tych trybach średnim, wysokim oraz turbo. Zauważcie, jak mocny jest ten snop światła, który praktycznie przysłania nam aż obiekt, który chcemy obserwować. Tak więc rewelacyjne parametry. Teraz przechodzimy do drugiego modelu. Jest to latarka typu czołówka. Jest to model H25LR. Obudowa, podobnie jak w poprzedniej latarce, wykonana jest z wysokiej jakości aluminium lotniczego, anodowana powłoka odporna na ścieranie, czyli jak widzicie mamy tutaj bardzo wysoką jakość wykonania tej latarki, dzięki czemu świetnie sprawdzi się tutaj w każdym terenie. Oczywiście również mamy tutaj obudowę wodoszczelną IPX6, ochrona przed pyłem i deszczem. No i jednym z atutów tej latarki są też dwie diody. Pierwsza z nich to jest dioda z światłem białym, dioda Samsunga LH351D o temperaturze barwowej 5000 kelwinów i oferująca maksymalną jasność 500 lumenów. I druga z diod jest to dioda czerwona. Dioda czerwona, czyli dioda, która doskonale sprawdza się podczas na przykład nocnych obserwacji oraz w sytuacjach, które wymagają zachowania naturalnej adaptacji wzroku do ciemności. Tak więc bardzo fajne rozwiązanie. Też za chwileczkę Wam pokażę, jak ta dioda świeci w nocy, jak wygląda tutaj oświetlany teren. Latarka zasilana jest również wymiennym akumulatorkiem. Tym razem zobaczcie, jest to akumulatorek typu 18650 o pojemności 3000 mAh. Oczywiście również możecie go ładować. Oprócz tej aluminiowej konstrukcji warto też wspomnieć, że również to szkło tutaj na froncie jest również hartowane, dzięki czemu jest ta zwiększona odporność na uszkodzenia tej latarki, czyli świetnie sprawdza się naprawdę w trudnych warunkach. No i tutaj taka klasyczna gumka trzymająca latarkę na czole, tutaj jeszcze miękki materiał, żeby tutaj było nam wygodnie. Czas pracy tej latarki przy tym świetle białym to jest około 8 godzin, czyli naprawdę bardzo długo możemy z niej korzystać. No i teraz zobaczcie, jak ta latarka świeci w praktyce. I teraz zobaczmy sobie te trzy tryby światła, ten najsłabszy, średni oraz najmocniejszy. Tutaj oczywiście nie mamy takiego skupionego światła jak w poprzedniej latarce, natomiast zauważcie, jak świetnie i szeroko ta przestrzeń jest oświetlona. Teraz zobaczcie jeszcze to światło czerwone. Zwróćcie uwagę, jak mocne jest to światło i jak dużo detali jesteśmy w stanie zaobserwować na tym filmie. No i przechodzimy do kolejnej latarki. Jest to tym razem Sofilm PL09. Jest to już dość specjalistyczna latarka taktyczna, ponieważ jest to latarka do broni, więc kierowana jest głównie do służb mundurowych, dla myśliwych, dla jakiejś służb ochrony. I jeżeli chodzi o tą latarkę, no to co warto tutaj wiedzieć, to od góry mamy tutaj uchwyt do zamontowania tej latarki właśnie na broni. I jest to standardowy uchwyt do montowania na szynie Picatinny, więc osoby, myślę, zainteresowane będą wiedziały, o co chodzi. Latarka wykonana również z aluminium lotniczego, bardzo dobra, solidna konstrukcja. Wewnątrz akumulator, bateria litowo-polimerowa, którą możecie ładować tutaj bezpośrednio ze złącza USB-C, które jest umieszczone tutaj na spodzie tej latarki. Oczywiście tutaj sama latarka pojedyncza, mocna dioda LED SST40. No i z konstrukcyjnych tutaj kwestii warto tutaj wiedzieć, że mamy tutaj dwa przyciski sterujące do tej latarki, do jej uruchomienia dla osób prawo i leworęcznych. Po uruchomieniu oczywiście bardzo mocne światło, prawy, lewy przycisk. Przytrzymanie przez 2 sekundy przycisku przechodzi latarka w tryb turbo i jeżeli sobie dwukrotnie szybko naciśniemy przycisk, to mamy tryb stroboskopowy. Ponieważ jest to latarka taktyczna, to mamy też tryb zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem światła, czyli jeżeli sobie przez 3 sekundy przytrzymacie oba przyciski razem, to latarka się nam blokuje i teraz, jak widzicie, się nie uruchamia. Ponowne przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje odblokowanie przycisków i możliwość zarządzania światłem. A jak ta latarka świeci, no to teraz zobaczcie w praktyce.
I teraz zobaczcie, jak świetnie oświetlona jest tutaj przestrzeń, ten teren z wykorzystaniem właśnie tej latarki. Mamy tutaj również taki skupiony strumień światła, natomiast nie jest on aż tak mocny jak w przypadku tej pierwszej latarki C8G, którą Wam wcześniej pokazywałem. No i przechodzimy do ostatniego modelu, czyli Sofirn SF16. Jest to zupełnie inny rodzaj latarki, ponieważ jest to latarka z światłem UV, czyli przeznaczona do wykrywania substancji fluorescencyjnych niewidocznych w zwykłym świetle. Na przykład do jakiegoś tutaj sprawdzania banknotów, wykrywania jakichś śladów biologicznych itd. Latarka również wykonana z aluminium lotniczego. Również mamy tutaj tą powłokę, która jest bardzo odporna na uszkodzenia. Do tego zasilanie latarki z wykorzystaniem tutaj również akumulatora. Tym razem jest to akumulatorek również 18650 o pojemności 3000 mAh. I oczywiście taki akumulatorek możecie sobie tutaj ładować w latarce. Jest tutaj oczywiście wejście USB typu C, więc wystarczy skorzystać z dowolnej ładowarki, na przykład od telefonu. Latarka posiada tutaj jeden włącznik na tylnej części obudowy, który powoduje uruchomienie latarki i też za jego pomocą możecie zmieniać sobie natężenie światła. Mamy 3 tryby: niski, średni oraz wysoki. I może zastosowanie tej latarki pokażę Wam tutaj na jakimś banknocie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj oczywiście na banknotach mamy tutaj podświetlenie tych miejsc, które są fluorescencyjne i dzięki na przykład właśnie takiej latarce możemy sprawdzać sobie autentyczność banknotów. Możemy oczywiście też sobie weryfikować dokumenty, takie jak na przykład paszport, dowody osobiste, prawa jazdy, wykrywać różne substancje fluorescencyjne, czy też na przykład jakieś kontrolować ślady po kosmetykach, które również dają jakiś efekt fluorescencyjny, więc do takich zastosowań taką latarkę możecie tutaj jak najbardziej wykorzystać. I to były wszystkie 4 latarki marki Sofirn, które chciałem Wam dzisiaj pokazać. Jak widzicie, oferta jest bardzo bogata poprzez klasyczną latarkę ręczną, poprzez latarkę czołową, specjalistyczną latarkę dla służb mundurowych i latarkę ultrafioletową, którą możecie wykorzystać również do domowych zastosowań. Tak więc, jeżeli któraś z tych latarek Wam się spodobała, no to oczywiście linki do nich znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Dajcie znać w komentarzach, który z tych modeli najbardziej Was zainteresował. Jeżeli materiał był dla Was pomocny, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i jak zwykle zapraszam Was do oglądania kolejnych recenzji, które jak zwykle znajdziecie na kanale Smart Test. Cześć!